Survival Royale to bezsprzecznie według mnie najlepsze wydarzenie dla wszystkich graczy. Nie ma znaczenia jaką masz moc. Żeby to udowodnić, włączyłem swoje konto Farmę, której rozwój zatrzymał się jakoś 1,5 roku temu. Konto zostało wyzerowane dziesiątki, jeżeli nie setki razy, także nie ma co plądrować. Behemoty są na poziomie pierwszym, eskadra powietrzna istnieje tylko w formie papierowych samolocików. Z tej strony Valencianista z AppGallery i zapraszam do spędzenia ze mną kilku minut i rozegrania wydarzenia Survival Royale, które w roli głównej przedstawia gracza, który, można by tak powiedzieć, urodził się wczoraj. Z tego wideo dowiemy się, czy gracze free-to-play mają czego szukać w tym wydarzeniu oraz, a zresztą moje główne konto też nie jest zbyt silne, ale by całkowicie odsunąć jakiekolwiek insynuacje, że przecież mój marsz może komuś zadać obrażenia, wybrałem to konto. Takie, które nie może zranić żadnego marszu, a więc trzeba poszukać swoich szans gdzie indziej. Na początku staram się skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze, powiększyć pojemność plecaka, a po drugie, przetrzepać jak najwięcej domów. Specjalnie nie wchodzę do dużych budynków, czyli tych, które mogą zawierać naprawdę duże ilości bandaży i antidotum. Dzieje się to dlatego, że potencjalnie jest tam bardzo dużo graczy szukających właśnie tych rzeczy, aby przetrwać w późniejszym etapie wydarzenia. To ile domków uda się przetrzepać, zależy w dużej mierze od szybkości naszego marszu, znalezionych i użytych akceleratorów marszu oraz szczęściu. Bo jeżeli ktoś założy na ciebie barykadę, to wtedy cóż. Ale nie uprzedzajmy faktów. W czasie, kiedy mapa wydarzenia staje się coraz mniejsza i mniejsza, ryzyko, że natrafimy na kogoś w jakimkolwiek budynku wzrasta. Wyjścia wtedy są dwa. Albo już uciekać w stronę skażonej strefy, ryzykując przedwczesne zużycie antidotum, albo obserwować najbliższe otoczenie, poruszające się marsze i ryzykować. Ja wybrałem tę drugą opcję, czyli obserwacja otoczenia. Dlatego mimo iż szukałem pustych domów, które mogłyby zawierać jeszcze jakieś przydatne materiały, cały czas wracałem do swojego jedynego marszu, gdyż jakikolwiek atak przez jakiegokolwiek gracza na pewno zakończyłby dla mnie grę w tym wydarzeniu. Tak jak wspomniałem, nie widzieliście słabszych marszów i niższych statystyk. Staram się do samego końca siedzieć w wolnym domu lub budynku, obserwować rywali, patrzeć na malejącą liczbę aktywnych, żyjących jeszcze graczy. Przełączyłem tryb marszu w tryb skryty. To znaczy, że marsz nie jest widoczny na mapie. Być może niewielu graczy śledzi minimapkę wydarzenia, ale tak jak wspomniałem, jakikolwiek kontakt z jakimkolwiek graczem sprawiłoby, że pożegnam się z wydarzeniem, a przecież ja chcę wam tutaj coś udowodnić. Obserwacja otoczenia to jeden z głównych punktów, którym zawdzięczam dalszą grę w Survival Royale. Patrzę na to, kto wychodzi z danego domku, gdzie idzie i z kim walczy, zajmując miejsce gracza, który opuścił dom. Staram się nie dopuścić do siebie skażonej mgły. Gdy ktoś atakuje dom, w którym się schroniłem, mogę uciec, no chyba że została na mnie nałożona barykada, no to wtedy klops. Jeżeli uciekłem, to świetnie, mogę wyruszać do kolejnego schronienia. Jeżeli do niego również zmierza rywal, takie sytuacje się zdarzają, zmieniam destynację. Szukam wolnych miejsc, kombinuję z kierunkami marszu, a na koniec nie zapominam o antidotum. Każde użycie antidotum to aż 30 sekund więcej gry. Dawno nie bawiłem się tak dobrze na tak słabym koncie, stąpając po cieniutkiej linii, gdzie każdy błąd oznacza tutaj dosłownie zakończenie zabawy. Końcowe minuty to już prawdziwa walka o przetrwanie. Liczy się tylko to, co udało ci się zebrać we wcześniejszych etapach wydarzenia. Jeżeli miałeś szczęście, to możesz nawet skończyć wydarzenie Survival Royale na podium. Jeżeli miałeś mniej szczęścia, ale za to byłeś sprytny albo sprytna, to również możesz zakończyć na podium. A jeżeli twoje 3 marsze mają jakąkolwiek wartość militarną, to podium również jest dla ciebie. Najlepiej uciec z miejsca największych bitew sprzed spowicia całej mapy trującą mgłą. Szukaj szczęścia w oddali, być może natrafisz na dom, który nie został jeszcze przez nikogo splądrowany i przedłużysz swój czas przetrwania i szansę na dobry wynik.
Jak już pewnie zauważyliście, moje zebrane zapasy się kończą, ale póki na ostatnim pasku ostatniego, trzeciego, najsłabszego marszu jest widać jeszcze różowy kolor, wskazujący, że ktoś tam jeszcze żyje, to jest jeszcze nadzieja i zużywam wszystkie materiały, które mogą pomóc mi przetrwać. Koniec końców myślę, że udowodniłem wam, że każdy, kto wkracza w Survival Royale, może punktować bardzo wysoko. Tutaj dowód. Kompletnie opuszczone konto, bez mocy, bez szczęścia, bez podium, a nie, czekaj. Jest podium. Survival Royale to świetne wydarzenie. Bez dwóch zdań. Brawo deweloperzy.